Witam Państwa. Ryszard Borowiecki, oczywiście królewska wiedza, czyli konkretnie astrologia. Co mnie intryguje? Intryguje mnie ta pełnia. Tak ona właśnie wygląda. Ta pełnia, która była, czyli dokładnie tutaj jest Polska, tutaj mamy Słońce, po drugiej stronie mamy Księżyc. Dlaczego mnie to intryguje? No intryguje mnie z punktu widzenia właściwie, ciekawości to jest jedno, ale i pewnych sytuacji, które się dzieją wokół nas, ponieważ zmiany są nieubłagalne i muszą nastąpić, ale w odpowiedni sposób. Kiedy te zmiany są takimi chybionymi, a to trzeba gdzieś się udać, a to trzeba sprawdzić, a to jest nieprawda, a to jest prawda. Troszeczkę zbyt dużo przyjemności, a zbyt mało radości. I trzeba brać jedną rzecz pod uwagę. Teraz, jeżeli przyglądamy się, tutaj mamy Urana, tu mamy Jowisza i proszę zwrócić uwagę na to. Na te dwie planety, które czy biorą główny udział? Nie, tylko że są nad sektorem, który jest najważniejszy, czy nad sektorem 10 konkretnie i on odgrywa jakby te możliwości, o których mówiłem, bo tutaj czasami się mówi, że tak, Polska nie jest wielka, Polska tam nic nie znaczy, a jednak ciągle coś wypływa. Jak nie wypływa jakieś tam zdmuchnięcie czegoś tam, to potem wypływa jeszcze coś, albo teraz wypływa chociażby to, co zaraz Państwu pokażę, co jest najśmieszniejsze. To są te aspekty na dole, tylko że ja je powiększyłem do większych, żeby było je łatwiej widać. No więc proszę zwrócić uwagę tutaj Merkury, kwadratura Słońca i kwadratura Księżyca. Merkury przecież to, krótko mówiąc, informacja, no więc co się dziwić, że nie jest jakaś dziwota z mediami. No mamy dziwotę z mediami. No i mamy, dlaczego to jest takie dziwne? No jest trygon Słońca ze Słońcem Polski. Dlatego to jedni traktują w ten sposób, inni traktują w ten sposób. Gdzie teraz, jak to się mówi, trzeba było ucha zaczerpnąć. Czy jest zadowolenie? Ogólnie rzecz biorąc w mediach, normalnych mediach, nie stanowi to wielkiego zdziwienia. Ale jest jedna rzecz, że jest troszeczkę naginanie prawa. I o to walczą wszyscy ci, którzy są po prostu tradycjonalistami. Bo kiedy będziemy tak robić, to za chwilę my też znikniemy. Za chwilę wejdzie cenzura na YouTube'a, a już jest, tylko wejdzie taka cenzura, że ciężko będzie się tam odnaleźć, chyba że ci wulgarni, ci bardzo niebezpieczni, albo z takimi rzeczami, które, słuchajcie, te dwa filmy ostatnie, przed Nowiem, były zdemonetyzowane. Oczywiście, że mnie przeproszono, ale za jeden tylko przysłali, a nie za dwa. Już przeprosiny są, ale co mnie po przeprosinach, jak już oglądalność była tego filmu. Także ten film jest właściwie martwy. I teraz tak, popatrzcie sobie, ja prosiłem Was o te subskrypcje nadal proszę, to jest zupełnie co innego, ale te łapki i jakieś dziwne komentarze i bardzo dziękuję za te komentarze. Nawet byłem zaskoczony tą pełnią, dlatego że ta pełnia
jest taką pełnią, właściwie można by powiedzieć, rozkoszy miłości domu. No teraz tych rozwiązań rozwodowych, nierozwodowych, tam jakichś napięć domowych, no no jesteśmy w trakcie tego. Akurat już jest po. Niektórzy już się cieszą, że wszystko poszło gładko, bo poszło gładko. Macie ogromną radość, tutaj pana prezydenta Stanów Zjednoczonych pociągnięto, ale jeszcze jest ten naczelny sąd, tak? Bo to są no, po prostu kolesiowanie. I to jest to. Teraz jak my będziemy wyglądać w punkcie, kiedy tam, za oceanem, wygra tamten człowiek. Jak będziemy czuć się tutaj? Bo na pewno będziemy się czuć gorzej, tak jak w tej chwili jest, to będziemy się bardzo czuć gorzej i będziemy traktowani bardzo źle. W dodatku mamy sytuację taką, że wtedy nastąpi jakby wymuszone podanie sobie dłoni. Wszędzie. A my, czy jesteśmy na tej zasadzie, trudno powiedzieć. Ja nie chcę tutaj mówić za dużo, dlatego że po pierwsze, to nie jest miejsce. Dwa, nawet bym się nie ośmielił na jakimś Ebaju, czy tam Dubaju, czy tam jeszcze jakimś Dubaju mówić tych rzeczy, dlatego że tak, z każdej strony jesteśmy niebezpieczni, my astrolodzy. Pamiętajcie o tym. Ja dlatego wam tak dużo pokazuję, a wy musicie sobie w koncepcji, na przykład jeżeli oglądacie te 3, 4 czy 5 filmów po kolei, to łapiecie te niuanse. Ja wiem i piszecie bardzo często, że trzeba 3 razy obejrzeć. Zgoda. Jak ktoś nie siedzi w temacie, jak ktoś nie rozumie pewnych tematów, powiem wam jeszcze lepszą taką sytuację, że w towarzystwie, jeżeli zaczynam mówić, to wszyscy milkną. Dlaczego? Dlatego, że mówię o takich rzeczach, o których wy wiecie, ale oni nie wiedzą. Nie wszyscy. Wczoraj było to towarzystwo i właśnie rozmawialiśmy na tematy tak zwane trudne. Nie to, że się nie zgadzali, tylko moja koncepcja jest zupełnie inna niż ta koncepcja, wiecie, siedząc przed telewizorem, czy siedząc gdzieś tam jeszcze, czy jeszcze na jakichś dziwnych sytuacjach. Faktem, że bardzo dużo mają racji. To jest, ja nie zaprzeczam temu, ale to nie jest wyjście. Wyjściem jest to, że mamy aspekty nie kłamią. I teraz popatrzcie sobie. Tutaj jest opozycja co do Marsa. Mars i koniunkcja z Marsem. Ta opozycja i koniunkcja z Marsem już wam pokazuję. Jest dokładnie tutaj. Tutaj jest Mars blisko Księżyca. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że pewne siłowe rzeczy są robione, ale po cichu. Teraz, jeżeli spojrzymy na Marsa naszej ojczyzny, to jest waga, czy negocjacyjny on jest. On jest wyjątkowo związany z negocjacjami. Mało tego, on ma taką charakterystykę Marsa bardzo mądrego, bo jesteśmy, no jeżeli ktoś mi zarzuci, że nie jesteśmy mądrym państwem, że jednym z najmądrzejszych państw na świecie, to niech mi udowodni to, że nie jesteśmy. Jeżeli cały kodeks handlowy i całe prawo, wszystkie konstytucje są oparte o Polskę, o polską konstytucję, to nie tą małą, bo tę małą to wyrzućmy, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o cały kodeks handlowy, o prawo w ogóle, to my jesteśmy najlepsi na świecie. I mówię z pełną odpowiedzialnością. Jedyne, które nie mamy prawa, to jest prawo morskie. To nie jest przez nas wymyślone, to jest przez, no wiecie, i co to znaczy. No. Poczytajcie sobie prawo morskie i teraz zobaczcie, czy jesteście ludźmi, czy pod ludźmi. No i wtedy będziecie wszystko wiedzieć. Prawo morskie jest zupełnie innym typem prawa i to nie jest wymyślone przez Polaków. Gdyby Polacy wymyślili takie coś, że przepraszam,
Zachłysłem się własną siną. Chciałem zbyt szybko powiedzieć. I teraz w tym prawie morskim, no czujemy, czy my się czujemy dobrze? No powiedzmy, że tak. Rozumiemy to prawo i czy uczestniczymy? No uczestniczymy tak wszyscy, ale to prawo jest nieegzekwowane do nas. Teraz zwróćcie uwagę na pewne działania, pewne historie, które są związane z tym naszym tutaj terenem. Jeżeli patrzymy tak historycznie i byśmy mogli to zweryfikować, to by było przepiękne. Czy księgi Wed były spisane tutaj? Jeżeli księgi były spisane Wed tutaj, to znaczy, że nasz obszar jurysdykcji czy zasięgów sięga aż do Indii, jeżeli chodzi o prawo, bo księgi Wed są prawem. Trzeba przyznać, to jest prawo. To jest także podstawa jakby religijna, ale także zachowań. I ta kastowość chociażby, która teraz, czy jest ta kastowość? No właśnie to jest to, że prawo morskie polega na kastowości. I to nie my wymyśliliśmy. Tej kastowość, która jest w Indiach, nie jest spowodowana księgami prawdopodobnie Wed, a jeżeli tak, no to jest bardzo interesujące. Nie znam się aż tak dobrze, ale to jest problem do przemyślenia i do zastanowienia się, dlaczego tak jest. Tylko czy kastowość jest złą rzeczą? Z punktu widzenia naszego wolności i tak jak studiuję astrologię i najwięksi astrolodzy za czasów Jagiellonów, tutaj właściwie w początków Uniwersytetu Jagiellońskiego, to akurat, no powiedzmy, że no nie wiem jak to powiedzieć, bo to zabrzmi, nie chcę powiedzieć tego słowa, tylko powiem jako drugie. Kmiecie, tak? Więc był kmieciem, bo dzisiaj to nazywamy chłopem. Chłop, ja nie lubię tej nazwy. Dlaczego? Dlatego, że zaczynamy być od momentu właściwie rozbiorów Polski, wprowadza się chyba ten tytuł dopiero. Wcześniej to byli kmiecie. I dlaczego? Dlatego, że po pierwsze dziesięcina to jest no takie troszeczkę śmieszne, no nie? Co 10 jajko oddać. Albo co tydzień oddać, jeżeli się ma 5 kur, to co 2 tygodnie oddać 1 jajko. Co rok oddać co 2 lata oddać 1 kurę. No, to nie jest problem. Naprawdę to nie jest problem. Co 10, jeżeli zostaje nam 9, no i przypuśćmy jeszcze, oddajmy tam jeszcze komuś, jakiemuś wędrowcy, czy tam przypuśćmy kościołowi, w założeniu też 10. No więc zostaje nam 8. No więc 8 części, jeżeli nam zostaje i możemy 4 sprzedać, 4 zostawić dla siebie w gruncie rzeczy. Bierzmy pod uwagę jedno, że taka gęś waży tam ile? 6 kg, 7 kg, nie wiem. Nie wiem ile jest takiego czystego mięsa. Ale 6 kg mięsa, no to przynajmniej no, w tamtych czasach na 6 osób no to na dzień starczało. No to jest tak dużo, jeżeli zjadła kilogram. No bo liczmy, że jedli tylko gęś. Tylko złapali tą gęś, upiekli na ognisku i zjedli tylko tą gęś. No, bo ziemniaków jeszcze nie było. Przecież ziemniaki się pojawiają dopiero od Kolumba. To jest nie tak, że wcześniej doszły do Polski. Nie, wcześniej to tak się mówi, jedliśmy trawę mieloną, robiono chleb z mielonej trawy. Przyznaję się, ostatnio kupiłem pesz mielony i dodaję do naleśników.
I przyznaję się, nie stanowi to wielkiego problemu dla mnie to jedzenie, a mielony ze względu na krzem. Krzem, zresztą nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka teoria, że człowiek powstaje, że jesteśmy cywilizacją krzemową. Nie pamiętam, któryś z księży to rozpropagował. No i dolina krzemowa, i pamięć krzemowa, i w organizmie też jest bardzo potrzebny krzem, a ponieważ akurat tak się stało, że no co tu ukrywać, wolę się tak suplementować, no więc popatrzcie, jak był zdrowy. Przypuśćmy, w ten mieszkaniec, który jadł takie naleśniki z tej trawy perzowej, czy tam jeszcze z czegoś. Potem następnie z jakichś ciekawostek, co też mnie zdziwiło. Zawsze miałem co do drewna, miałem jakieś takie awersje, że drewno się je, że to owo, a dzisiaj po prostu dosypuje się do mąki zmielone drewno, a najciekawsze, że do czekolady. I to nawet w sporych ilościach tego drewna, ale już nie mówię o jakichś innych. Ale to mnie nie brzydzi, to mnie nie przeszkadza. Jest to jakiś wypełniacz, jest to jakieś, i w pewnym sensie może i dobrze. W pewnym sensie nawet bym powiedział, że może ma to jakieś skutki nieuboczne, ale jedzenie na przykład tych termitów, czy tam jeszcze jakichś innych, to może mieć wielkie skutki uboczne i wielkie problemy może tworzyć, dlatego że to nie jest łańcuch pokarmowy nasz. My nie jesteśmy w tym łańcuchu. My, jeżeli są jakieś plemiona i na przykład ktoś, tak jak pan Cejrowski pokazuje, że się je owady, no to ale to nie jest główne pożywienie, a tu chce się zrobić z tego główne pożywienie. I nawet jeżeli jest dodatek, to też nie jest w tym łańcuchu. To tak jakbyśmy teraz złapali mola, takiego z pieczywa, wiecie, z mąki czy z kasz, i go tak ugnietli sobie i go zjedli. O, to jest mniej więcej na tej zasadzie. Więc on jest naszym szkodnikiem, a nie naszym dobrem. No, ktoś powie, ale przepraszam, krowa też może zjeść chleb. Może zjeść, tak. Tylko myśmy go przetworzyli, myśmy go zrobili i nie zabraliśmy krowie tego zboża, bo krowa dostaje to zboże. Ona traktuje to jako zboże. I to jest łańcuch pokarmowy, ale krowa jak zje, przypuśćmy, jakiegoś ślimaka czy coś takiego, to się pochoruje. Po prostu jest to dla niej coś takiego i tutaj trzeba porównywać to raczej z tym, żeby nie było wątpliwości, bo niektórzy mają bardzo śmieszne wątpliwości. Czasami jak słucham o tych tutaj, że mężczyzna może mieć dzieci, no może mieć dzieci. Ma dzieci wtedy, kiedy ma partnerkę i to, ale partnerkę i razem spłodzą dzieci. Dziecko, tak? No mogą dzieci, no. Przepraszam, zapomniałem, 5 można mieć. Nawet chyba więcej było kiedyś. 6 się chyba też urodziła, jeżeli się nie mylę. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że 2 mężczyzn nie może mieć dzieci. Jeżeli ktoś opowiada i jeszcze wciska kit, że mogą mieć dzieci, no to gratulacje. No i właśnie to jest ten rodzaj pełni. To jest ten rodzaj pełni, który wyjaśnia te wszystkie, ośmiesza, wygłupia. Tylko ja się dziwię jeszcze jednej rzeczy, że taka osoba nie jest wykluczona z panteonu mądrości. Bo jeżeli patrzymy na panteon nasz, czyli dokładnie na Wiejskiej znajduje się taka ulica, jest w Warszawie, i tam jak się idzie tą Wiejską, to jest Sejm, czyli panteon. Czyli konkretnie, skąd ona tam robi. I ja się dziwię, że ci, którzy podnosili palec na tą osobę, się nie czerwienią, że się nie dziwią. No więc dobrze, ale jedźmy dalej. Teraz popatrzmy sobie tutaj, tu jest bardzo ważna sprawa. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy Jowisz polski, na górze mamy Słońce i Jowisz ze Słońcem jest z sekstylu, czy taka gwiazdeczka
tu, o, a tutaj z Księżycem jest w trygonie. Ze Słońcem Jowisz, czyli Słońce daje nam taką możliwość spojrzenia szerokiego i trygon sekstyl jest takim troszeczkę takim klaskaniem w każdym momencie i na wszystko. Trygon z kolei z tym Księżycem to jest konkretnie, ja to bym tak nazwał brzydko, ale wazelina. Jak był Herod, tak, i miał wydać wyrok, to umył ręce, strzepnął i zostawił to, tak biblijnie podchodząc. I to jest to szczepnięcie odpowiedzialności, więc to jest takie troszeczkę czy miłe. Dlaczego? Dlatego, że po prostu zamydlono obraz. Jedna i druga strona mydli tego, nazwijmy to, skojarzenia, sytuacji zupełnie niepotrzebnie, bo w gruncie rzeczy nie wiem, czy konieczna jest aż taka ingerencja. Ja absolutnie akurat nie posiadam telewizji, także mnie to nie interesuje, ale popatrzmy sobie dalej. Teraz popatrzmy sobie tutaj w pionie. Tutaj mamy Merkurego, tego tranzytującego i zobaczcie, że to jest Saturn na Saturnie. Jest kwadratura. Nie wiem, czy widzicie. Tu Merkury i zjeżdżamy sobie na dół i jest kwadratura. O, i ta kwadratura i tutaj, o, z tej strony jest Saturnem. Tu mamy Saturna. Kiedy mamy bagułę i to potraktujemy jako bagułę, baguła to jest ten chińską przestrzeń, nazwijmy to. I to też jest astroprzestrzeń. I w tej astroprzestrzeni położymy sobie w odpowiedzi. To jest dosyć skomplikowane, ale to chodzi o to, żeby położyć na środku mieszkania czy gdzieś tam. I tam, gdzie jest Saturn, występuje. Nie radzę Wam się pobawić i tak sobie zrobić. Ja kiedyś, jak będzie już offsetka, to pokażę Wam, jak to zrobić, dlatego że warto, bo jeżeli to się zrobi prawidłowo, to tam, gdzie jest Saturn, lepiej, żeby elektryczności nie było, bo się zaczyna psuć. I to dotyczy pokoju, dotyczy domu, dotyczy na przykład całej przestrzeni, na przykład działki, jak ktoś ma swój teren. Czy na przykład położy to, tylko to jak jest działka, można robić z punktu widzenia pokoju, domu, ale można też robić na powierzchni takiej, że po prostu kąty i na samym środeczku. I od tego środeczka robi się tą bagułę, kładzie się na nią kosmogram. No trzeba troszeczkę się na tym znać, ale no, bo to była taka sytuacja, że ja miałem do czynienia z chińskimi, dokładnie nie z chińskimi, tylko z mongolskimi astrologami. Dokładnie, którzy uczyli się, właściwie oni pomiędzy Chinami a Mongolią nie ma żadnej różnicy. Jeżeli mówimy o medycynie, tej akupunkturze, to mówią, że to jest chińska. Nie jest to prawda. Większość jest mongolskiej, dlatego że klasztory, te Shaolin, nie Shaolin, te wszystkie klasztory, które były i te buddyjskie, tybetańskie chociażby, dużo wcześniej przeniesiono do Mongolii. I w Mongolii były jakby repliki tych świątyń. I cała wiedza przeszła tam. No więc i na uniwersytecie na przykład, czy na akademii, na uniwersytecie medycznym, tak będzie łatwiej, bo młodzież nie będzie wiedziała, co to jest akademia medyczna. Ale uniwersytet medyczny tam w Pekinie uczył Mongołowie. I
Tutaj w stolicy Ulaanbaatar też uczą ci sami. Tylko to tak jak jest u nas w szkole, na przykład w szkole we Wrocławiu i w Poznaniu. W Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu wykładowcy wykładają w Düsseldorfie. Także na przykład gdybym mieszkał w Niemczech, w Düsseldorfie, bym miał tych samych wykładowców, co w Poznaniu. Znaczy z Polski, no oczywiście, że tam Niemcy też uczą, ale wielu i w Berlinie również. W Berlinie tak samo bardzo dużo wykładowców jest naszych, jeżeli chodzi o sztukę. Nie wiem jak jest gdzie indziej, w jakich innych dziedzinach, absolutnie nie orientuję się, ale w tej akurat dziedzinie się orientuję doskonale, bo kiedyś pędziłem za taką panią profesor, goniłem ją i nigdy nie mogłem trafić, a potem była możliwość, ale nie wyjechałem. Właśnie nie do Düsseldorfu, co do Kolonii. No ale tak się złożyło, że nie. Czy lepiej, czy gorzej, trudno powiedzieć. I mamy tą kwadraturę pomiędzy Merkurem a Saturnem. No więc jeżeli ktoś coś mówi i przekręcenie tego, to jest właśnie ten Saturn. Ten Saturn daje... Saturn jest konkretnie odcięciem, czyli dokładnie egzaminem. Wyobraźcie sobie, teraz macie program i egzamin na to. Albo tak jest ten taki pokazywany show i jak się podoba, to są naciskane takie guziki i się te fotele obracają. O, i oni wtedy klaszczą, a jak się nie obróci, to niezainteresowany jest tą muzyką. Także mniej więcej to jest na tej zasadzie. Teraz jeżeli patrzymy na Wenus, Wenus jest w opozycji do Wenus. Popatrzmy sobie, gdzie jest Wenus. No, Wenus jest akurat w 10 domu i tutaj, tu na górze, czyli dokładnie w Polski 4 domu, a w rzeczywistości, jeżeli spojrzymy na tej zasadzie, to w 2 domu dnia. Bo w ten sposób mamy kosmogram dnia. Więc jeżeli tutaj patrzymy, 2 dom to praca, a tranzytujący, no więc wykonano pracę Wenus, to jest coś takiego, że 4 dom mówi o społeczeństwie, a z kolei 10 dom o prawie. I prawo to chodzi o to, o money. No więc tutaj już mamy omówione to i Wenus jest także w trygonie, to jest w tym miejscu, o tutaj, tu, obok naszego tutaj Saturna, tak jak Merkury i tutaj jest Saturn, więc Wenus z Saturnem no nie jest to interesujące, dlatego że ten trygon daje taki, no właśnie to, co nie wiemy o co chodzi, ale chodzi o ecie-pecie i chodzi też o pewne działania wspólne. Czy to wyjdzie dobre? Nie jestem pewien, dlatego że ja w Wenus nigdy nie wierzę. Nie wierzę, ona jest taką panienką, która, no tak jak modliszka mniej więcej. Potem partnera zje, albo truje, albo jeszcze inne rzeczy. Także to co Wenus robi, a to, co robi i ta rzeczywistość, to są 2 różne sprawy i tutaj trzeba bardzo brać pod uwagę, że no, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tych rzeczy, dlatego że potem są jakieś takie, nazwijmy to, niedomówienia, po prostu nie do wiary. Teraz jeżeli patrzymy na Marsa, no to tutaj jest Quincunx z Wenus, ale to zostawię. Właściwie następne planety moglibyśmy zostawić. No i jeszcze tutaj jest bardzo ciekawa planeta, że w stosunku do Polski, polskiego Słońca, Pluton jest w kwadraturze. Tylko że Pluton w kwadraturze, ja lubię Plutona, dlatego że Pluton przeczołga nas
ale my wyjdziemy po tym przeczołganiu, wyjdziemy na plus. Warto przeżyć Plutona, dlatego że Pluton niszczy, to jest faktycznie przewalcowuje tą Ziemię, wyrównowuje, ale kiedy wykopiemy sobie dołek w tej, nawet jeżeli to jest skała, pamiętajcie o tym, że jeżeli jest skała, zrobimy sobie dołek w tej skale, czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe. Człowiek wszystko potrafi znieść i człowiek jest przyrodą, więc przyroda jest nieugięta w tym momencie. Dlaczego królowie nie mają złotych nocników? No proste, no już wiecie, dlaczego nie? Żaden król nie ma złotego nocnika. I to jest dlatego. I prosta odpowiedź, najprostsza jaka może być i sobie wyobraź. A kryształowe nocniki widziałem, akurat nie siedziałem na nim, bo byłem już za duży, ale widziałem autentycznie kryształowy nocnik. No więc takie też dziwoty są, a złotych nie ma. Także ten Pluton, kiedy ta kwadratura przejdzie, naprawdę nam da taki hart ducha. W dodatku jeszcze jedna rzecz, pamiętajmy o jeszcze jednej. My mamy na ascendencie Plutona, blisko ascendentu Plutona i dlatego jesteśmy tacy bardzo przywiązani, co jest najważniejsze dla nas, przywiązani do Matki Ziemi. To jest jedna z najważniejszych rzeczy i my opieramy swoją kulturę o ziemię. My jesteśmy jedynym narodem na świecie, który mówi jednym językiem. Mamy wśród nas jest wyznawców, właściwie wszystkich mamy wyznawców. To nie ma tak, że na świecie, chyba że wczoraj powstała jakaś religia albo jakaś odmiana religii, czy jakaś sekta się wyłoniła z czegoś, to nie mamy oczywiście. Ale jeżeli patrzymy pod względem religijnym, właściwie wszystkie wyznania, jakie były w Europie kiedykolwiek i były prześladowane, zawsze zostawały u nas. Mamy w Rosji starowierców, mamy tutaj pod Łodzią starowierców. Jeżeli patrzymy Katarów, to Kartuzy powstały. Jeżeli patrzymy na krzyżaków, których wyrzucono z Węgier, oni niby mówi się, że przyszli, a oni zostali wyrzuceni. To była zupełnie inna sytuacja. Węgrzy się zorientowali, o co chodzi, i wygnali. No i oni przeszli. Tutaj idąc, posadzili tą czarną porzeczkę, tak, i potem zrobili na tym ogromny biznes. Porobili z tego wino mszalne, co tu ukrywać. Szkoda, że my tej tradycji nie podtrzymaliśmy i nie zrobiliśmy, a dzisiaj też byśmy mogli zrobić, że mieliśmy. I miejmy nadzieję, że nawet tutaj autokton z tego miasta Łodzi, z diecezji łódzkiej, niepodlegającej, to jest już tutaj zupełnie podlegamy bezpośrednio pod papieża. Prawdopodobnie będzie łodzianin następnym papieżem, bo takie są typowania. Nie wiem, jak to możliwe, że bez konklawa, a już wiem, i grubo wcześniej. Nie wiem, jakiego jest rytu, czy jest rytu tak jak tutaj z Krakowa, czy bardziej z Gniezna, czy też z Warszawy, bo dzisiaj to już są ryty. Kłócą się pomiędzy sobą strasznie te władze, czy dobrze, czy źle, niech się kłócą, tam trzeci korzysta i koniec. Na tym po prostu. Ja nie lubię jednej rzeczy, kiedy się napada na religię w sposób nazwijmy marksistowski, bo co innego, kiedy religia religii wypowiada, co jest też czasami bardzo przykre. Mamy teraz właśnie ten konflikt taki religijny bardzo. Czy to jest religia, czy to nie jest religia? To, jeżeli teraz idziemy i mamy teraz święto Trzech Króli, czy to jest istotne święto? W sumie dla mnie zaduszki są ważniejsze. Przypuśćmy, w założeniu, jeżeli patrzymy na rangę świąt, a zaduszki są pracujące, jeżeli wypadną, niż to święto Trzech Króli. Zastanówcie się, jak jesteście katolikami uprawiającymi, to mamy wszystkich świętych i potem mamy zaduszki, bo młodzież może nie wiedzieć. I te 2 dni powinny być wolne, bo zaduszki są wyjątkowo ważne, dlatego że jest to wspomnienie
całej historii właśnie. A tutaj przyjście tych trzech króli i święto liturgiczne, które otwiera nowy rok jakby tutaj kościelny, tak, więc od tego zaczynamy tutaj całe działania, też jest ważne. Dlaczego nie, ale no, nazwijmy to. A czy w innych, no szopka jest prawie wszędzie jest pokazywana, chociaż we Francji na przykład szopka jest obrazą, nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego dlaczego, ale Francuzi są wodnikami, tak, Rosjanie są wodnikami i oni są przyzwyczajeni zupełnie do czego innego i kodeks napoleoński też mają i ten kodeks napoleoński bardzo narozrabiał, u nas w Polsce też. Wbrew pozorom i zresztą co tutaj ukrywać, no, mamy Rzeckiego, tak? Mamy Rzeckiego i Rzecki tutaj, żeby tylko Napoleon wrócił i żeby Napoleon, ci synowie czy wnukowie Napoleona zaczęli rządzić. To nie jestem pewien, czy chciałbym kodeks napoleoński mieć tutaj w tym kraju. We Francji jest, a oni, no, pamiętacie ten policjant francuski i nabijanie się z tego francuskiego życia, które jest no, bardzo dziwne. I no, zostawmy to. Teraz mamy Uran, Wenus, koniunkcja. Uran, Wenus, koniunkcja, o tutaj jest ta koniunkcja, zaraz ja muszę tutaj, tak, o, tutaj jest Uran, a tutaj mamy Wenus. O, i jest ta koniunkcja. Ta koniunkcja czy coś daje? Oczywiście, że dużo daje, bo to jest taki troszeczkę miłosny układ, że wszystko w początku takie cacy. No zaraz, tak nie za bardzo, bo ta Wenus nasza i kobiety są zaczarowane i mamy kilka takich kobiet, które są zaczarowane i nam się wydaje, po pierwsze, w tym kraju zawsze kobieta była bardzo wysoko szanowana i to trzeba brać pod uwagę, że miała bardzo wysoki statut. Kobiety zawsze tutaj na tym terenie, zresztą Polacy chyba do tej pory, jeżeli nawet gdzieś się witamy oficjalnie, to całujemy w dłoń madame, tak? I pamiętam, kiedy miałem spotkanie z Norweżką. I ze względu na to, że to była koleżanka, właściwie nie koleżanka, to była narzeczona mojego kolegi, pocałowałem ją w dłoń. Ona prawie tą dłoń, to nie wiedziała, co z nią zrobić. Najchętniej by ją wylizała, albo nie wiem, co zrobiła. Ja po raz pierwszy takie coś, a ponieważ no, jestem wychowywany w takiej rodzinie raczej tradycyjnie, to było zupełnie normalne. Mój ojciec jakąkolwiek kobietę spotkał nawet zawsze w dłoń. Ja zresztą dzisiaj odchodzi się od tego, a to jest bardzo brzydkie, bo to świadczyło o tej polskości, o tej macierzy, że my mamy tą Matkę Boską Częstochowską. Właściwie to zniszczył od momentu, kiedy Wałęsa zaczął nosić w klapie tą Matkę Boską i według mnie to od tego momentu to się zaczęło tak niszczyć, bo wszystko, co było, to robotnicze to było święte, a co nie robotnicze to nie. Choć nie wiem, czy jak robotnicy pomiędzy sobą, ale wszędzie się widziało, że jak składało się jakiekolwiek życzenia, czy cokolwiek, bo w innych kulturach cały się w policzek, czy tam na przykład też w dłoń też, ale to nie było tak jak u nas w Polsce. Kobieta podawała w odpowiedni sposób i mężczyzna w odpowiedni sposób się nachylał, a nie ciągnął tą rękę jak woźnica te lejce, tak? To nie, albo wodze, tak? Żeby ten dwutonowy pojazd typu konny poruszył się, to nie tak. I kobieta była gloryfikowana. Na świecie właściwie ani w Anglii, ani we Francji, zresztą we Francji co tu ukrywać, ale większość kobiet, które cokolwiek znaczyły, to były, no słyszycie? No ale trudno, tego nie zlikwiduję, w takim miejscu jestem.
Wiecie, we Francji tutaj no, większość kobiet to przecież Polki, tak? No i co tu ukrywać? Ale popatrzcie sobie na Rosjan, no nie traktują tak kobiety. Czesi, Niemcy, to już w ogóle, ja nie wiem, czy Niemiec w ogóle zauważa kobietę, raczej jest do noszenia piwa, bo oni siedzą w tym i piją to piwo. Może tam kobiety też są, ale raczej chyba nie, bo one tam tłuczą szmalec z ziemniakami pewnie. I to tak wygląda. Także słuchajcie, ja już kończę, bo zagadałem się bardzo. I tutaj ta sytuacja no, tego kosmogramu, teraz wniosek. Dla mnie żaden, kompletnie żaden, dlatego że tutaj nic nie ma groźnego w tym wszystkim. To wszystko, czy się wyjaśni, czy się nie wyjaśni, trudno powiedzieć. Ale jest jedna, no przypuśćmy taka sytuacja, że to wszystko się dzieje, popatrzcie, Merkury w retrogradacji, Jowisz w retrogradacji, węzły księżycowe w retrogradacji i Chiron w retrogradacji. Jeżeli teraz idźmy inaczej, idźmy od dołu. Chiron. Bardzo podobna planeta do Jowisza i mniej więcej bardzo podobne zagadnienia, też planeta bardzo ważna i związana jakby z działaniami okołojowiszowymi. Potem następnie węzły. Węzły pokazują karmę, to co było wcześniej. I teraz, jeżeli w retrogradacji, jeżeli teraz patrzymy na Urana, jest to cofnięcie do przeszłości, bardzo poważne cofnięcie. Dlaczego? On jest układem, on jest wyższą oktawą Merkurego i wchodzi w ten sam układ, co Merkury, pociąga te wszystkie sprawy, a Merkury też jest w retrogradacji. Więc dlatego największy atak poszedł na te wszystkie, dobrze, że nie na gazety, ale ja pamiętam jeszcze teraźniejszego człowieka, który pamiętam wprost chyba zaatakował tą gazetę i to taki bardzo nieprzyjemny sposób w ogóle jest. Dla mnie media, ja się wychowałem jeszcze na telewizji czarno-białej i tej pierwszej. Pamiętam pana Małcużyńskiego, pamiętam jeszcze wtedy Edytkę bardzo młodą i tam jeszcze tych, no Suzin też był bardzo młody, wtedy redaktor i pani Edyta, chyba Wojciech, chyba tak się nazywa. I tam jeszcze kilka osób było, no, ja nie mówię o królowej telewizji, no pani Dziedzic, no bo to też w ogóle to jest cesarzowa. Prawie taka jak w Rosji ta Ała Pugaczowa, tak? Coś takiego. Ale to były osoby, które trzymały klasę i trzymały świadomość. A tutaj no, jest to takie troszeczkę słabe no, nie mamy takiej osobowości. Zresztą chyba nie chcemy mieć, no bo po panu Lisie ja już tej osobowości. No ta osobowość wyjątkowo mnie przeszkadza, ze względu na to, że chociażby no no, zmiana tych partnerek, no, to już jest dla mnie, albo się jest tak zwanym kawalerem i robi się tam jakieś cyrki, ma się tam poboczne, ale to wszystko jest, wiemy o tym i szanujemy to. Ale jeżeli ktoś tutaj nagle sobie tylko ze względu na to, że coś tam, no, nie podoba mi się takie zachowanie i dla mnie, no, krótko mówiąc, ja nie mówię o rozwodach, że są złe. Nie. Rozwody są bardzo dobre, ale no wiecie o co chodzi. To było na zasadzie kariery, jak już zrobię karierę, to sobie zmienię. No i to o to idzie.
tutaj zrozumcie, że to, jak ktoś mi powie, że to nie jest taka prawda, no to mu pokażę inne małżeństwa, które są też ten typ prawdy. No. To jest jedna rzecz. Ja wiem, że były wspólne wakacje, ja wiem o tym tutaj, jak znam tę historię, no ale to jest po prostu, no zostawmy to. I słuchajcie, mówię jak do kolegi, ale tak się czuję z wami tutaj i jest jakby nie był ten dzień po świętach, jest taki troszeczkę luźny, ale przed Sylwestrem i przed Trzema Królami, tak, jesteśmy, najpierw Sylwester, także zostawiam was, przemyślcie to, popatrzcie sobie na to, to jest taka wiadomość, żeby nie było tego, że ta pełnia jest taka dosyć ważna, jest ważna, no. Jest medialną, taką, jak to się mówi, burza słów i burza, znaczy myśli nie, słów raczej, i burza kultury, no i tak jest, no. Co zrobimy? Nic nie zrobimy, no. Trzymajcie się. Powodzenia i życzę, no cóż, kilku dni spokoju do Nowego Roku, bo zaczną potem strzelać z tych ogni. Już nawet niektóre sklepy ogłosiły, że 50% taniej będą sprzedawać. Ja w ogóle nie wiem, po co to sprzedawać, co to jest za moda. Wolałbym jednak posiedzieć w domu i strzelać z szampana lub też wypić dobrego grzańca. Szczerze mówiąc, nie za bardzo lubię grzane wino, ale raz w życiu można dziób umoczyć i zobaczyć, jak to smakuje. Nie wiem, jak widzę na tych jarmarkach łódzkich, tutaj stoją na ulicy Piotrkowskiej, tam są te grzańce i czuć ten grzaniec. Nie jest to dla mnie... No wiecie, o co chodzi, o to. To nie jest to. Cóż, do zobaczenia, do jutra.